Cześć kochani, dziś porozmawiamy sobie na temat extensions, czyli rozszerzeń w Swift. Jest to mechanizm, który sama bardzo często wykorzystuję podczas kodowania, ze względu na to, że on pozwala nam na to, aby nasze kody były bardziej przejrzyste, bardziej poukładane, czy w sytuacji, kiedy na przykład mamy klasę czy strukturę, do której chcemy dodać więcej funkcjonalności, a nie chcemy przy tym modyfikować jej zawartości, to wtedy właśnie korzystamy z extensions. Jeżeli chodzi o ich strukturę, to po zakończeniu naszej klasy, struktury czy protokołu, do którego chcemy stworzyć rozszerzenie, czyli spójrzcie po nawiasie klamrowym, za nawiasem klamrowym, używamy wyrazu extension oraz nazwy danej klasy, czy struktury, czy enema, które chcemy sobie rozszerzyć. U nas jest to view controller. Dodajemy sobie nawiasy klamrowe, a nasz extension jest już właśnie za tym nawiasem klamrowym, czyli zupełnie oddzielnie od naszej klasy. Aby stworzyć rozszerzenie, po prostu używamy wyrazu extension i nazwy naszej klasy, struktury czy protokołu, które chcemy sobie po prostu rozszerzyć. I teraz mogę sobie stworzyć na przykład funkcję o nazwie newFunc. I tak naprawdę ta funkcja newFunc jest właśnie w tej klasie, ponieważ extension pozwala nam na przedłużenie, na rozszerzenie po prostu funkcjonalności naszej klasy, czyli wszystko, co ja sobie dodam do rozszerzenia, jest tak naprawdę dostępne i w zupełności należy do tej klasy. I teraz, kiedy chciałabym sobie przywołać naszą funkcję w viewDidLoad, jest taka możliwość, spójrzcie. Jest taka możliwość, ponieważ, tak jak wspomniałam, ta funkcja cały czas istnieje w naszej klasie ViewController. Co istotne, w rozszerzeniach nie możemy przechowywać właściwości, czyli nie mogę sobie teraz stworzyć na przykład stałej o nazwie number, która będzie się równała na przykład 12. Po naciśnięciu Command B wyskakuje mi error extension must not contain stored properties, czyli nie możemy sobie tutaj ani dodać stałej, ani zmiennej, bo wyskakuje nam błąd. Nie jest to możliwe przy rozszerzeniach. Co jest bardzo popularne w rozszerzeniach, to używanie ich przy protokołach. Stworzę sobie teraz taki protokół o nazwie ViewController Delegate i dodam sobie tutaj funkcję na przykład o nazwie name. Co musimy też pamiętać, oczywiście w protokołach nie dajemy zawartości naszej funkcji, czyli tak zwanego body, jest tylko nazwa funkcji. I teraz ja nie muszę sobie, kiedy chcę zaimplementować sobie ten protokół, nie muszę go dodawać tutaj. Oczywiście to jest zupełnie poprawne. Zrobienie czegoś takiego, Command B, i zaimplementowanie sobie naszego protokołu już do naszego view controllera bezpośrednio i na przykład sobie damy tutaj print Oliwia. Ale żeby to było bardziej czytelne, czasem właśnie w protokołach chcemy sobie coś oddzielić, chcemy czy na przykład przekazać jakąś funkcję. To, żeby to było bardziej czytelne, możemy sobie to zrobić poprzez rozszerzenie. Czyli analogicznie extension view controller, ale tutaj po dwukropku dajemy sobie właśnie nazwę naszego protokołu, w tym wypadku jest to view controller delegate, nawiasy klamrowe i musimy sobie tak ten protokół usunąć stąd, a te funkcje sobie już przerzucimy, skopiujemy, przerzucimy sobie do naszego rozszerzenia. Jest to bardzo popularne właśnie, żeby stosować extensions, czyli rozszerzenia właśnie w przypadku protokołów. Co jest jeszcze bardzo popularne, to właśnie stosowanie extension przy tym, kiedy na przykład chcemy sobie zaimplementować protokoły na przykład z
Table View, kiedy korzystamy z Table View czy Collection View. Stworzę sobie teraz Table View. Tak, tylko szybko dla przykładu. Table View i ja mogłabym sobie analogicznie tutaj po przecinku dodać UI Table View Delegate i UI Table View Data Source, ale spójrzcie, naprawdę zaczyna się robić dużo tych kodów, więc jeżeli chcemy, żeby nasz kod był bardziej przejrzysty, żeby pewne funkcjonalności się po prostu od siebie odróżniały, oddzielały, no to wtedy właśnie stosujemy sobie extensions, czyli rozszerzenia i analogicznie, tak jak do protokołu zwykłego, do protokołów Stable View robimy tak samo po prostu, że po dwukropku dodajemy sobie, implementujemy sobie te nasze UI Table View Data Source i UI Table View Delegate i musimy zaakceptować te niezbędne funkcje właśnie przy Data Source. Rozszerzeń możemy też używać wtedy, kiedy chcemy dodać jakąś funkcjonalność do typów danych. Na przykład chciałabym sobie rozszerzyć funkcjonalność naszego integera. Mogę to zrobić w ten sposób. Extension int nawiasy klamrowe i na przykład dodać sobie funkcję mnożenie, która ma mi zwracać integer int. No i tutaj sobie damy return self razy self. I teraz, kiedy ja utworzę sobie jakiś integer, na przykład tutaj let num equal 12, mamy integer, który jest równy 12 i spróbuję sobie go zastosować w naszej funkcji. Spójrzcie, tak samo jak mamy dostępny właśnie num, który został stworzony tak naprawdę w naszej pierwszej klasie, nie przedłużonej, nie rozszerzonej, tylko tutaj w naszej klasie. Spójrzcie, mam do niego dostęp również w rozszerzeniu i po kropce również mam dostęp do naszej funkcji mnożenie. Bardzo Wam dziękuję za dziś. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Oczywiście zachęcam do komentowania i subskrypcji. Cześć!